Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mazdy CX-60. Nie jestem zwolennikiem SUV-ów, ale jak usłyszałem, że Mazda chce wprowadzić na nasz rynek SUV-a z napędem na tył, silnikami o pojemnościach od 2,5 do 3,3 litra, w tym ten największy to 3,3 litrowy diesel, to nie powiem, miałem ogromną ochotę sprawdzić ten model. A to dlatego, że dziś niemal wszyscy idą w downsizing i dodatkowo krytykują oraz wycofują z oferty diesle, jakoby te były chorobą naszej dzisiejszej motoryzacji. Moim zdaniem to błąd i cieszę się, że Mazda też wychodzi z takiego założenia. Zapraszam do testu Mazdy CX-60. I zanim zacznę mówić o wyglądzie, to niestety ja nie mam pod maską diesla, tylko mam 2,5 litrową wolnosącą benzynę, czyli też jest fajnie. Zdecydowanie fajny to jest wygląd CX-60, która wygląda potężnie, ale i całkiem zgrabnie. Okej, przód momentami jest zbyt ciężki i pod pewnymi kątami nie wygląda najlepiej, ale całościowo naprawdę podoba mi się to auto. Niestety ma kilka stylistycznych wpadek, gdzie największa to oczywiście te paskudne atrapy. Gdyby to był prawdziwy wydech, to byłoby idealnie, bo ten kształt jest naprawdę ładny. Kolejne atrapy to te tutaj, po bokach, imitacje wylotów powietrza. A co ciekawe, w zderzaku z przodu są prawdziwe wcięcia. Podoba mi się też to, że mój egzemplarz nie ma chromowanych elementów na zewnątrz, tylko są one wszystkie przyciemnione, co bardzo dobrze pasuje do klasycznego koloru Mazdy, czyli Soul Red. Kolor jest trójwarstwowy i wymaga dopłaty prawie 6000 zł. Dopłaty też wymagają adaptacyjne matrycowe lampy LED, które są częścią pakietu za 7900 zł. Warto jednak dopłacić, bo w nocy światła działają naprawdę świetnie, bardzo szybko się przyłączają i mają bardzo duży zasięg. Ciekawe też świecą kierunkowskazy, które nie są dynamiczne, ale pulsacyjne, niczym zwykła żarówka. LED powoli się odpala i przygasza, co na żywo robi bardzo miły efekt. Na filmie pewnie tego tak nie widać, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Pora więc na wymiary, bo to też jest ciekawe ze względu na klasę i konkurencję dla CX-60. Mazda ma 4745 mm długości, 1949 mm szerokości z lusterkami złożonymi oraz od 1680 do 1688 mm wysokości. Jak widzicie, wysokość jest różna w zależności od kół oraz od silnika. Aha, i prześwit ma 17 lub 17,5 cm, co jest dość przeciętnym wynikiem jak na SUV-a. Ba, mniejszy model, czyli CX-5 ma 2 cm większy prześwit. Tego prześwitu trochę szkoda. Czyli Mazda CX-60 swoimi wymiarami celuje bardziej w klasę SUV segmentu D, czyli konkurencją dla niej są takie auta jak Alfa Romeo Stelvio, BMW X3, Volvo XC60, Audi Q5, Jaguar F-Pace i tak dalej. Ciekawe, bo auto wygląda na dużo większe niż jest w rzeczywistości i początkowo byłem przekonany, że jest to konkurent dla większych modeli jak BMW X5, a nie X3. Pora więc na bagażnik. I tutaj, ku mojemu zdziwieniu, każda wersja silnikowa ma dokładnie taki sam bagażnik, którego pojemność to 570 litrów. Każda wersja, czyli zarówno hybryda plug-in, jak i zwykłe wersje silnikowe. Miło. Pod podłogą mamy drugie dno, gdzie jak widzicie jest subwoofer od audio, miejsce na klucze, zestaw naprawczy czy miejsce na kable. Miło też, że oparcia tylnej kanapy możemy złożyć z poziomu bagażnika. Szkoda tylko, że nie ma tutaj żadnego haczyka na zakupy, jest za to opcjonalne gniazdo 230, które działa tylko na postoju. I to jest opcja tylko dla hybrydy plug-in. Wskakujemy na tył, gdzie spodziewałem się, że miejsca będzie delikatnie więcej, zwłaszcza na nogi. Ale i tak, mieszczę się bez problemu, a mam 186 cm wzrostu. Oparcie też ma regulację, ale niestety bardzo mało, dosłownie kilka centymetrów. Z tyłu możemy oddzielnie położyć środkowe miejsce, to jest bardzo wygodne. Poza tym jest oczywiście podłokietnik z 2 miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy, podgrzewanie kanapy, 2 USB oraz kolejne złącze 230, to już działa podczas jazdy. Są też gazowniki i naprawdę niezłe materiały z tyłu. Wskakujemy do przodu. Tutaj jest bardzo wygodnie i w 2 najwyższych wyposażeniach wszystko jest elektrycznie regulowane. Wszystko, czyli zarówno fotel, jak i kierownica. Dodatkowo fotele są wentylowane i podgrzewane. Pora na deskę rozdzielczą, która jest typowa dla Mazdy, czyli prosto, czytelnie, elegancko, czyli ze smakiem. I co ważne, tutaj nie ma piano black, nie ma ogromnego wystającego tabletu oraz nie ma obsługi klimatyzacji czy audio za pomocą dotykowych przycisków.
Ba, nawet ekran nie jest dotykowy i obsługujemy go za pomocą pokrętła na środku. Chociaż nie, przepraszam. Ekran jest dotykowy, ale tylko czasem, co jest denerwujące. Denerwujące, bo na przykład ekran dotykowy jest tylko jak mamy włączone Apple CarPlay czy Android Auto. Ale jest dotykowy tylko na postoju, czyli podczas jazdy, jak chcemy szybko zobaczyć, co się dzieje dalej na trasie, albo jak ominąć korek, to tego nie da się szybko zrobić. Trzeba to robić pokrętłem, co przy obsłudze mapy jest super niewygodne. Poza tym menu ma te same grafiki, co inne Mazdy i minimalnie wygląda już staro. Podoba mi się za to minimalizm, który jest na tych grafikach. Pasuje idealnie do wnętrza. System też działa w miarę szybko. Aha, i powiedzcie mi, czy te zębatki od ustawień nie powinny być idealnie wycentrowane? Czy to jest może jakieś taki coś w stylu efektu 3D? Dla mnie to takie trochę piekło perfekcjonistów. Drugie piekło to obsługa klimatyzacji, gdzie mamy dwie strzałki narysowane jedna obok drugiej, z tym, że jedna jest do przodu, a druga do tyłu. Ale żeby ustawić klimę, to zawsze wciskamy te przyciski w dół, czyli tak jakby strzałka miała być w dół, a nie, że jeden w dół, a drugi w górę. Dziwne i ponownie, dla mnie to jest piekło perfekcjonistów. Drugi ekran z ładnymi grafikami to cyfrowe zegary, które mają różne motywy, ale tylko jak zmienimy tryb jazdy. Szkoda, bo niektóre motywy są naprawdę piękne i fajnie jakby dało się zmienić sam motyw do jednego trybu, a nie, że zawsze zmienia się motyw tylko z trybem. To pora ocenić materiały. Te są naprawdę bardzo miłe w dotyku, wszystko wygląda bardzo ładnie i jedyne skrzypienie jakie usłyszymy pod naciskiem to na środku deski. I to też dzieje się jak mocno naciskamy. Co ważne, tak jak mówiłem, nie ma też nic a nic Piano Black. Za to ode mnie ogromny plus. Jedyny uszczerbek to ten tutaj, ale nie byłem pierwszy, który testował to auto, więc ciężko powiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Pora więc na schowki i złącza. I tutaj chyba minus to brak wyścielonego schowka w drzwiach. Chociaż z drugiej strony rodzice pewnie powiedzą, że wrzucenie brudnej, mokrej chusteczki czy tam jakiegoś soczku w drzwi często się kończy rozlaniem, wtedy jednak łatwiej wyczyścić, jak nie ma tutaj materiału. Dobra, to co odgryzki lubię najbardziej. Silnik. W tym momencie CX-60 możemy kupić z dwoma silnikami. Jeden to rzędowa szóstka diesel o pojemności 3,3 litra i o mocy 200 lub 254 koni, a drugi to zestaw PHEV, czyli wolnosący silnik benzynowy 2,5 o mocy 191 koni, który to współpracuje z silnikiem elektrycznym o mocy 175 koni. Łączna moc układu to 327 koni oraz 500 Nm. Ale nie są to jedyne silniki, które będą dostępne dla CX-60. Lada moment ma się pojawić 3-litrowa benzyna z rodziny SkyActiv X oraz będzie też silnik 2,5-litrowy, benzynowy wolnosący, czyli dokładnie ten sam co w hybrydzie PHEV, z tym, że bez silnika elektrycznego. Z tym, że niestety ten drugi wariant, czyli ten wolnosący silnik 2,5-litrowy benzynowy, prawdopodobnie nie będzie dostępny w Polsce. Ja pod maską mam zestaw PHEV, chociaż nie ukrywam, nie mogę się doczekać odmiany z dieslem. Mam nadzieję, że również jak najszybciej ją dostanę do testów. Tak brzmi silnik spalinowy. Jak słyszeliście, wszedł on od razu na wyższe obroty, po czym po chwili zszedł z nich i pracował już normalnie. Dzieje się tak, bo silnik spalinowy ma za zadanie zawsze nieco doładować silnik elektryczny, stąd też wyższe obroty. Co więcej, jak jest otwarta maska, to nie da się wymusić pracy silnika elektrycznego. Dopiero jak zamkniemy ją, wtedy on się załącza i gaśnie silnik spalinowy. Sprawdzałem to w różnych kombinacjach, no i nie da się tego oszukać. A tak pracuje wydech.
Nic nadzwyczajnego, ale to nie jest auto sportowe. Fakt. Ma dużo mocy, ale i dużo masy, bo samochód waży 1981 kg, czyli niemal 2 tony. Ale mimo wszystko czas do setki robi wrażenie i powinno być 5,8 sekundy. Pora to sprawdzić. Mój wynik to 6 sekund, czyli bardzo zbliżony czas do deklarowanego, chociaż mnie bardziej zainteresował wyjący dźwięk. Prawie jakby tam był kompresor, ale przecież takiego nie ma. I co ciekawe, taki dźwięk wydobywa się tylko jak przyspieszamy na maksa z miejsca. Podczas zwykłego przyspieszania aż tak ten samochód nie wyje. I ten czas 6 sekund był jak miałem prąd, bo bez prądu jest delikatnie wolniej. Wynik to 6,6 sekundy. Sprawdziłem też czas od 50 do 150 km na godzinę. Z prądem jest to 10,1 sekundy, a bez prądu 11,7 sekundy. Czyli wolniej, chociaż nie czuć tego podczas jazdy. Oczywiście pomiary wykonywałem w tym samym miejscu w odstępie około 3 godzin. Musiałem przecież to auto naładować. W ogóle system działa tak, że nigdy nie ma mniej niż 4-5% baterii, więc zawsze jest lekko wspomagany. Tak samo jak jest lekkie opóźnienie na redukcji skrzyni biegów. Co ważne, każda CX-60 ma automat i jest to klasyczny 8-biegowy automat, a nie skrzynia bezstopniowa, oraz każdy silnik może mieć napęd na 4 koła. I tu ponownie, to jest zwykły, klasyczny napęd na 4 koła, a nie dołączona jedna oś za pomocą silnika elektrycznego, jak to ma zazwyczaj miejsce w konkurencji z PHEV. I tak jak mówiłem na początku, CX-60 jest w podstawie tylnonapędowa, co zresztą widać na rolkach, że jak nie ma trakcji z przodu, to auto dużo szybciej wyjeżdża, niż jak gubi trakcję tylko z tyłu. Ale i tak świetnie sobie radzi na rolkach, nieco gorzej na skosie, ale to tylko dlatego, że nie włączyłem trybu offroad. W trybie offroad szybciej zjeżdża, tutaj miałem tryb normal, bez prądu i sprawdzałem, jak sobie poradzi. Wyjechał, ale musiałem użyć nieco więcej gazu. W związku z prawdziwym napędem, który jest oparty o sprzęgło wielopłytkowe, w kabinie pomiędzy tylnymi miejscami mamy wybrzuszenie, pod którym kryje się wał. No dobra, to porozmawiajmy o hybrydzie i o spalaniu. Bateria w CX-60 ma pojemność 17,8 kWh i jest ona schowana pod kabiną, stąd też taki mały prześwit. I taka bateria powinna wystarczyć na około 60 km jazdy na samym silniku elektrycznym z prędkościami tak do 100 km na godzinę. Sprawdziłem i wyniki, jakie ja osiągałem, to coś pomiędzy 50 a 45 km, czyli nie jest źle. I co ważne, na samym prądzie da się jeździć spokojnie po mieście, auto nie jest mułem. Jak się kończy prąd, albo jak mocniej depniemy, to budzi się silnik spalinowy, który jest słyszalny w kabinie. Nie mocno, ale słychać, że pracuje, zwłaszcza jak wejdzie na te wyższe obroty na początku. Jak się skończy tam też prąd, to jazda wygląda jak zwykłą hybrydą, czyli przy dohamowaniu włącza się silnik elektryczny i podobnie jest przy ruszaniu. Początkowo startujemy z silnika elektrycznego. I w ten sposób w mieście robiłem wyniki w okolicach 8 litrów, co jest chyba dobrym wynikiem jak na 2 tony i 330 koni. Tylko dystans musi być nieco większy, bo na przykład po zrobieniu zaledwie 3-4 km wyniki będą na poziomie 13-14 litrów. Dopiero jak zrobimy nieco dłuższy dystans, to wtedy wyniki spadną tak do 8 litrów. Na trasie znowu, jak jedziemy ciągle 50-90 km na godzinę, czyli taka spokojna trasa, to osiągniemy wyniki w przedziale od 6 do 6,5 litra. A jak będziemy jechali ciągle 120, to nasz wynik to będzie okolice 7,5 do 8 litrów. I to mówię o wynikach, jak startujemy bez prądu. Podczas jazdy, z hamowania, czyli z rekuperacji, tego prądu nam przybędzie nawet i do 7 km jazdy na samym prądzie, ale to wszystko jest zależne od trasy i od ilości hamowań. Ale i tak w trasie zdecydowanie bardziej sprawdziłby się diesel. Tak jak mówiłem, CX-60 jest w podstawie tylnonapędowe i nawet z napędem 4x4 czuć tą charakterystykę. Auto naprawdę dobrze się prowadzi, a byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie bardzo duże przełożenie układu kierowniczego, które jest stałe. Stelvio czy F-Pace mają mniejsze przełożenie i tym samym prowadzą się dużo przyjemniej. Konkurencja też jest moim zdaniem minimalnie lepiej wyciszona, tu jest dobrze, ale nie rewelacyjnie.
Bardzo dobre są za to hamulce, które dobrze radzą sobie z dwutonowym autem, podobnie jak i zawieszenie. To nie jest super komfortowe, ale w zupełności wystarczy. Wróćmy jeszcze do skrzyni biegów, bo ta ma moim zdaniem dwie wady. Pierwsza, to czasami miałem wrażenie, jakby skrzynia delikatnie szarpała, ale to naprawdę minimalnie. Czuć to czasem przy dohamowaniu. A druga kwestia to drążek zmiany biegów i gaszenie auta. Jak zgasimy samochód, który był na biegu, czyli na trybie D Drive, to wtedy mamy komunikat na ekranie, żeby przestawić w tryb P, czyli parking. Ale jak popatrzymy na selektor i na lampki obok, to skrzynia sama przechodzi w tryb P, więc my wychodzimy z auta. Ale jak się okazuje, skrzynia nie wskakuje na P i po odpaleniu nie da się nic zrobić, tylko trzeba ponownie ustawić P i jeszcze raz odpalić auto. To jest moim zdaniem mylące i denerwujące. To co? Pora na cennik. Podstawowa Mazda CX-60 z silnikiem diesla, rzędową szóstką 3,3 litra o mocy 200 koni i z napędem na tył i oczywiście automatem kosztuje 205 tysięcy złotych. Dopłata do napędu 4x4 to 20 tysięcy złotych, ale też od razu musimy wybrać wyższe wyposażenie oraz większą moc 254 koni, stąd też cena to 235 tysięcy złotych. Podstawowa hybryda PHEV, którą ja testuję, to wydatek 242 tysięcy złotych i tam od razu jest 4x4. Ja mam wersję Homura, która to kosztuje 271 tysięcy złotych. Z dodatkami, które miałem, mój egzemplarz kosztował 303 tysiące złotych. Sprawdźmy zatem konkurencję i jej cenniki. Najpierw Volvo o podobnej nazwie XC60, które z hybrydą PHEV T6 o mocy 350 koni kosztuje minimum 267 tysięcy złotych. Następnie BMW X3 30e z hybrydą PHEV o mocy 292 koni kosztuje 259 tysięcy złotych, a 306-konna Toyota RAV4, też PHEV, kosztuje 240 tysięcy złotych. Trzeba jednak pamiętać, że Mazda w podstawie jest naprawdę nieźle wyposażona. Cennik diesla ciężko porównać z konkurencją, bo tak dużego diesla nie ma nikt z niej. Jedynie BMW ma 3-litrowego, ale ma od razu 286 koni, a nie 254, stąd też cena to 263 tysiące złotych, a Mazda startuje od 235 tysięcy złotych. W pełni wyposażony diesel w Mazdzie z wszystkimi dodatkami to 290 tysięcy złotych. W BMW wyjdzie jednak drożej. Teraz pewnie będzie walka w komentarzach, kto jest prawdziwą konkurencją dla Mazdy, czyli Audi, BMW, Jaguar, Mercedes, czy może Volvo, Lexus, czy też Alfa, a może Toyota? Cóż, jakość wykonania jest bardzo dobra, materiały są niezłe, a dbałość o szczegóły bardzo duża. Do tego mamy naprawdę duże silniki, których niektóra konkurencja w ogóle nie ma. Ciężki wybór, ale moim zdaniem Mazda jest blisko premium. To nie jest jeszcze premium, ale jest blisko premium. Nie zawiodłem się na CX-60. Duże silniki, w tym duży diesel, tylnonapędowe prowadzenie, proste i minimalistyczne wnętrze, fizyczne przyciski od klimy czy audio, brak piano black oraz prawdziwy napęd 4x4 i zwykły automat nawet w hybrydzie. To naprawdę mocno szanuję. Oczywiście jest parę wad, jak mały prześwit, dziwny dotykowy ekran czy dziwna praca skrzyni biegów, ale jest zdecydowanie więcej zalet niż wad. Cześć!